Cześć! Dawno nie pojawił się nowy odcinek Astronomii ze światem głuchych, prawda? No to jest. Tym razem nie będzie on poświęcony konkretnemu zjawisku w kosmosie. Opowiem Wam natomiast, gdzie można szukać rzetelnych informacji o wszechświecie w polskim internecie. Ale bez obaw, kolejny odcinek o planetach Układu Słonecznego jest już w przygotowaniu. W ostatnich latach pojawiło się wiele wartościowych stron i kanałów na YouTube poświęconych astronomii. Jednak niezwykle ważne jest, aby korzystać z wiarygodnych źródeł. Widzieliście kiedyś ten film przedstawiający wybuch na Księżycu? Jakiś czas temu był bardzo popularny. Ale czy jest prawdziwy? Nie. To fałszerstwo. Jeśli dałeś się nabrać, masz prawo czuć się oszukany. Takie filmy będą pojawiać się coraz częściej, bo technologia, w tym sztuczna inteligencja, pozwala na tworzenie coraz bardziej realistycznych efektów specjalnych. Dlatego warto mieć przynajmniej podstawową wiedzę o kosmosie, aby odróżnić prawdę od fałszu. Gdzie zatem szukać sprawdzonych informacji? Niestety, w PJM-ie jest ich bardzo mało. Być może nasza seria Astronomia ze światem głuchych jest jedyną tego typu. Jeśli znacie inne filmy o kosmosie w PJM-ie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka polskich kanałów na YouTube, które warto śledzić, jeśli interesujecie się astronomią. W internecie znajdziemy wiele artykułów o astronomii, ale czytanie może być trudne i to nie tylko dla głuchych. Dlatego warto zwrócić uwagę na kanały YouTube, które dostarczają solidnej wiedzy w przystępnej formie wideo. Warto tu chociażby wspomnieć o stronie czasopisma Urania, którego historia sięga aż 1922 roku. Urania ma swój kanał na YouTube. Znajdziecie na nim zarówno filmy wyjaśniające podstawowe tematy, jak i całe wykłady poświęcone różnym zagadnieniom astronomii. Kanał Urania zawiera również sporo filmów przybliżających nam polskich naukowców mających swój wkład w rozwój wiedzy o kosmosie. Jak wygląda dostępność tych filmów na kanale Urania? Tłumacza języka migowego nie ma, ale wiele filmów ma dobrze przygotowane napisy. A gdzie nie ma takich napisów, są napisy automatyczne, jednak trzeba przyznać, że czasem w napisach tych są takie błędy, że nie da się z nich korzystać. Kolejny polski kanał to Astronarium. Astronarium to seria filmów o astronomii przygotowywanych do emisji telewizyjnej, a następnie publikowanych na YouTube. Każdy odcinek to ponad 20 minut olbrzymiej dawki wiedzy. Dostępność, podobnie jak Urania, nie ma tłumacza migowego, ale prawie wszystkie odcinki mają bardzo dobrze przygotowane napisy. Kolejny kanał to Astrofaza. Na tym kanale znajduje się tak dużo materiałów, że nie wiadomo, od czego zacząć. Znajdziecie tu filmy wyjaśniające podstawy astronomii, wywiady z wieloma naukowcami i to nie tylko związanymi z astronomią. Jest tu też świetna seria Pop Science, która w formie swobodnej rozmowy wyjaśnia wiele tematów i co najciekawsze, seria ta nawiązuje do kosmicznych wątków w kulturze, na przykład w książkach, muzyce czy w filmach. A całość na poważnie, ale z wieloma humorystycznymi wstawkami. Astrofaza to też rozmowy na żywo z widzami w serii Astrokawa, gdzie możecie zadać pytanie o kosmos. Dostępność również nie ma tłumacza języka migowego. Część materiałów ma dobrze przygotowane napisy. Tu szczególnie polecamy obejrzeć film z napisami Czarne dziury, władcy czasu i przestrzeni, który świetnie wyjaśnia, czym jest właśnie czarna dziura. Kolejne kanały warte polecenia to Astrolife, Nocny Marek i Nocne Niebo. Te trzy kanały łączy to, że prowadzą one obserwacje kosmiczne transmitowane na żywo na YouTube. Prowadzący te kanały mają olbrzymią wiedzę nie tylko o kosmosie, ale również o teleskopach. W trakcie tych obserwacji na żywo prowadzący czekają na Wasze pytania, więc jest to świetna okazja do powiększenia swojej wiedzy. Oczywiście barierą jest brak tłumacza języka migowego, a napisy generowane na żywo nie zawsze są poprawne. Natomiast bardzo dobrze przygotowane napisy znajdziecie w filmach na kanale Obserwatorium Astronomiczne w Kościanie. Jest to oficjalny kanał Obserwatorium Astronomicznego, znajdującego się na szczycie zabytkowej wieży ciśnień w Kościanie. Znajdziemy tu różnego rodzaju wydarzenia popularno-naukowe, w tym wykłady czy obserwacje nieba. Następne dwa kanały, które Wam polecamy, skupiają się nie tyle na wszechświecie i nauce, a na technice.
Znajdziecie tu bardzo dużo informacji o budowie rakiet kosmicznych, silników, robotów kosmicznych czy satelitów. Kanały te to jakiś kosmos oraz We Need More Space. Niestety filmy te posiadają tylko napisy automatyczne, więc różnie bywa z ich dokładnością. Ostatnią serią filmów na YouTube, którą Wam polecamy, to seria Kijek w kosmosie, którą znajdziecie na kanale YouTube TVN24. Seria ta ma postać newsów ze świata astronomii, przede wszystkim z astronautyki i szeroko rozumianej technologii związanej z kosmosem. Znajdziecie w niej również wiele wywiadów z naukowcami, a wszystko w profesjonalnej, telewizyjnej oprawie. Dostępność niestety bardzo zła. Nie ma tłumacza migowego ani przygotowanych, sprawdzonych napisów. Pozostają tylko napisy wygenerowane automatycznie. Oczywiście na polskim YouTube znajdziecie też inne filmy o kosmosie, które są wiarygodne i warte polecenia. Jest wiele kanałów, które poświęcone są ogólnie nauce i czasami poruszają tematy astronomiczne. Należą do nich chociażby, które za chwilkę zobaczysz. To tyle, jeśli chodzi o YouTube. Dużo tego, prawda? Szkoda tylko, że treści te nie są w języku migowym. Dlatego ponawiam prośbę, jeżeli znacie jakieś materiały o kosmosie w PJM-ie, dajcie znać w komentarzu. Najlepiej dodajcie link pod tym filmem na Facebooku. Jeśli Wam się podobał ten film, napiszcie w komentarzu.